Siemano poszukiwacze przygód, bo dzisiaj może nie skarby, chyba że jak można na to powiedzieć inaczej, to skarby fiordów. Nie łodzie, a będziemy łowić długo oczekiwane ryby i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jakąś złapię. GoPro zapinam na klatę i lecimy z tematem. Tutaj jakiś kuter rybacki. Wiatr jest dość silny jak zawsze na tej miejscówce, ale będę mówił głośniej i zobaczymy, co się uda dzisiaj złowić. Łowimy na takie puste, ołowiane rybki. Zero jakichkolwiek dodatkowych smakołyków dla tych ryb. Ubieram rękawiczki, żeby nie zmarznąć i zaczynamy. Oczywiście wszystkie ryby dzisiejszego dnia będą wypuszczane z powrotem do fiordów, bo my nie jesteśmy jakimiś tam osobami, które przepadają bardzo za rybami, więc będę je wypuszczał i będzie to typowo sportowo łowiecki odcinek. Na początku tego odcinka znajdziecie jeszcze oczywiście perypetie, bo to jest długo oczekiwany odcinek. On był kręcony chyba z 2 tygodnie, naprawdę zakopało nas tu śniegiem. Dopiero teraz od kilku dni jest po raz kolejny odwilż, jeszcze śniegu jest dużo, jeździ się ciężko, ale już jest lepiej niż było 4 dni temu. Naprawdę duża ilość śniegu, która zaczęła się roztapiać. Było strasznie, naprawdę. Bardzo dużo autów grzęzło. Na szczęście nie ja. Oby jeszcze nie ja, bo jeszcze zima się nie skończyła. Do maja mamy jeszcze trochę czasu. Ale nic, nie przedłużam dalej. Zaczynamy. Które tu kupić? O! Te są najlepsze. Cena 229 koron. To są 60-gramowe akurat. Takie, żeby sobie z lądu porzucać. Jeszcze wlazłem sobie do sklepu i patrzę na te stacje energetyczne. Zastanawiam się nad zakupem jakiejś. Może możecie coś doradzić. Coś do ładowania wykrywacza i jakichś takich podrzędnych urządzeń typu od czasu do czasu może laptop, telefon, koc elektryczny, coś w tym stylu. Zastanawiam się nad EcoFlow 2 River 2 Max Strom Station. I tu jest jeszcze ta tańsza wersja. No ten to już jest w ogóle 12 000, więc to za drogo. A to pierwszy raz widzę, ale tu widzę, że nie ma gniazdka, tylko przez USB ładowania. Tu są już 2 podłączenia do gniazdka. Taki panel słoneczny, którym można to ładować. No właśnie. Żeby wyjść z domu, trzeba się odkopać. Pany, miała być wyprawa na ryby, ale jednak auto utknęło w tym, więc wyprawy na ryby dzisiaj nie będzie. Będę musiał wrzucić wam coś innego. Wymyślimy coś, zobaczcie, co się tu dzieje. Patrzcie. Taki jak. No to tak, moi drodzy, no tak to czasami wygląda. Tutaj na Arktyce ludzie sobie zaparkowali auto, nie wiedzieli
Nigdy w życiu kontaktu ze śniegiem nie mieli podobno, więc wyszło jak wyszło. No. Za niedługo będzie przyjeżdżać pomoc. I tak co 5 minut. Ja tutaj z brzegu, jeśli łowię, mam dwa sposoby na łowienie ryb. I jest to typowo spinning. Co tu jest zaczepione? Dobra, teraz powinno być dobrze. Jest to typowo spinning, czyli odbezpieczamy kołowrotek, rzucamy jak najdalej się da i zwijamy. Ale to jest... O kurde, jaki wiatr. Jest ciężko, ciężko. Dobrze, że jestem ciepło ubrany. Ale to jest taki... ten cały spinning na fiordach to jest taki, jeśli jest się naprawdę gdzieś tam na brzegu. Ale ja mam taką moją metodę, która jest tak. Widzicie, tam na dole jest ten, po prostu opuszczam czuję dno teraz, więc podbijam troszeczkę i tak naprawdę tu już jest głęboka woda od razu na wstępie, bo jesteśmy na takim podejście, prawda? I już najprawdopodobniej jest pierwsza ryba, no już się zerwała. Ale tak można właśnie najłatwiej tutaj złapać rybę. Ale szaleje wiatr, kurde. Ciekawe, czy coś się uda nagrać. Dawno nie byłem na rybach, ale powiem wam takie coś od siebie. Bardzo nie chciało mi się wyjść na rybę ostatnio, ale teraz jak już zarzuciłem po prostu wędkę, to już czuję, że tak, już bym mógł tu siedzieć godzinami. No może nie godzinami, bo naprawdę jest dość waleczna pogoda, nie wiem jak to można nazwać, sztorm czy coś w ten deseń. Jest dość ciężko. Trzeba spuścić jeszcze niżej. I tak sobie po prostu podrzucam. Ojej. Ojejku, jaki wiatr. Zaraz mnie zwieje chyba stąd. O, patrzcie. Właśnie tak sobie tam w miejscu podrzucam i już się złapała jakiś mały czarniak. No to jest czarniak. No nic, rękawiczki pójdą do wyprania, a ten mały czarniak wątpię, żeby się uratował, więc on będzie zachętą dla tych mew, które tu latają. O, już go jakaś już patrzcie, już wyłowiła, już poleciała, chociaż mewę nakarmiliśmy. Zawsze jakiś plus. To są te kaszubskie albatrosy. Bardzo często tutaj udaje się wyciągnąć rozgwiazdę albo strzykwę. Ale jest
Piździawa. No i tak, ja tu tak wrzucam i te małe czarniaki, tam po prostu są całe ławice, one się zaczepiają. One się po prostu zaczepiają jak tylko się da. Patrzcie, od razu będzie atak. Atak, dwie naraz. Jest, któraś wyłowiła. Ale czasami udaje się tutaj przy brzegu naprawdę taką porządną, dużą rybę. Z reguły dorsza albo właśnie tego czarniaka. No ale to tylko pokazuje, jakie tu ławice są na dole. O, chyba coś większego albo rozgwiazda. Rozgwiazda jest. Patrzcie. Patrzcie, jaka rozgwiazda. Ona wiadomo jest żywa, więc szybciutko wrzucam ją do wody. Ona nie pływa, tylko chodzi sobie tam chodzi sobie tam po dnie, więc niech sobie chodzi. Rzucimy tutaj obok, żeby już jej nie przeszkadzać. Może jakiegoś innego patryka uda się złowić. Ale coś czuję, że przez ten wiatr będę musiał ten odcinek jeszcze przełożyć dalej, żeby ta pogoda się trochę unormowała, bo wydaje mi się, że gąbka z chińskiego portalu, mimo że jest dużo lepsza niż cokolwiek, co znalazłem do wygłuszania po prostu tych szumów z wiatru, to ta gąbka i tak nie da sobie tutaj rady. Znaczy, tak mi się wydaje. Jak będzie, zobaczę dopiero w domu, jak zrzucę materiał na laptopa. Ale wydaje mi się, że może być ciężko. No tutaj już gdzieś czuję, ta rybka spada na dno. Czuję ją, jak tam dotyka dna. No i wtedy sobie tak podrzucam tylko kijem. I bardzo często się coś łapie w ten właśnie sposób. Ale też bardzo często zdarza się zaczep i nie łapie się nic i traci się przynętę. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle i przynęty nie stracę. Popatrzcie sobie, ile tam śniegu jeszcze jest wszędzie w górach i dopiero teraz się roztapia. Tutaj kilkanaście domów w Tromsø ewakuowano, bo było zagrożenie lawinowe. Aż mnie tu kurde wywraca prawie. No wiatr jest niemiłosierny, naprawdę.
No jest coś większego, ale dalej maleństwo. Co to mamy? Czarniaka po raz kolejny. Ten to się trochę lepiej zaczepił, bo temu uda się uciec, patrzcie. Uciekł, bo już go nie mogą namierzyć. Kaszubskie albatrosy. Jest kolejna. To jest naprawdę, można powiedzieć, że taki odcinek bez większych cięć. Może jakieś tam głupoty, które będę gadał, to będę... O, ta się cała tak rozerwała. Nie chcecie pewnie tego widzieć. Więc to będzie wycięte. Macie albatrosy. I pewnie będę wycinał tylko takie jakieś swoje głupoty, które gadam. A odcinek typowo praktycznie bez cięć, jeśli chodzi tutaj o samo to łowienie ryb. Nie wiem, ile to będzie trwało, ale myślę, że tak tutaj postoję z 20 minut do pół godzinki. Już były 3 malutkie rybki, tak? I jeden Patryk rozgwiazda. Więc za niedługo będę uciekał. A może kiedyś, jeśli wam się spodobają takie odcinki, albo będę widział, że algorytm wybił taki odcinek i te odcinki z ryb gdzieś tam są i ludzie chcą to oglądać, to możliwe, że po prostu będę częściej wychodził na te ryby, bo tak jak mówię, jak już jestem na rybach, to jest fajnie, ale żeby się na nie zebrać, to ciężko mi czasami jest, a jeszcze zwłaszcza przy takiej pogodzie ostatnimi czasy. O, jest jeszcze jeden Patryk, nie wiem, czy to jest ten sam. Chyba nie, bo ten jest mniejszy, ten jest malutki. Znaczy malutki. Duży dalej, ale mniejszy od tamtego. Tutaj jest problem, bo widzieliście, jak tu rzucałem tym magnesem neodymowym, to tutaj nawet latem jest dość mocny wiatr, bo wiadomo, no przy wodzie to gdzieś nie jest zbyt lekko, ale no dzisiaj to jest naprawdę wręcz tragedia. Co, łowimy jeszcze jedną rybkę albo jakiegoś Patryka. I będę się zbierał, bo nie ma sensu tu marznąć. Teraz czeka mnie 7 dni pracy, ale może któryś dzień przed pracą złapię ładną pogodę, bez wiatru i wtedy przed pracą wyjdę w tygodniu na ryby. Bo tak naprawdę nie wiem, czy ten materiał tutaj się nagrywa i czy w ogóle on ma prawo bytu, bo nagrywam to, a nie wiem, czy nie będę musiał tego skasować, bo będą za duże szumy. A podejrzewam, że mogą być.
Bo wtedy jak byłem tutaj z magnesem neodymowym, to nie było tak. Nie było tak wiecznie. Ktoś sobie tam przyszedł, ale chyba nie na ryby. Że sprawdza, czy nie chce im opierdzielić łodzi. Jest kolejna złapana byle jak, kolejna porozrywana. Albatrosy macie. Co albatrosy nie atakujecie? Nie zaatakuje chyba ten jeden. Albo i nie. Jakaś mocna ta ryba. Nie zaatakuje. Już się tu zmierza. Zaatakował, jest, ma rybę. Dobra, są dwie. To się jeszcze albatrosy najedzą. Same takie małe wychodzą. Niech podrosną, bo one to typowo idą na skazanie. Teraz już albatros będzie atakował. Widzę nawet rybkę. Patrzcie. No albatros, atakuj. Jest, flank. Ma rybę. Dobra, nic. Będę uciekał. Fajnie jest, naprawdę, bardzo fajnie. Ale ten wiatr jest niemiłosierny. I nie chcę chory przez 7 dni chodzić do pracy. Bo to żadna przyjemność. Ostatnio już swoje przechorowałem. Więc nie ma sensu. Patrzcie jaka dziwna łódka skoksuje. Mówię o tej biało-czerwonej. Ta biało-niebieska to nawet taka sobie spoko. W sumie taka sobie spoko. Parę milionów pewnie kosztuje. Bardzo fajna łódź ogólnie. Ale tamta taka dziwna. Bo ma taki tył ścięty. Kuter chyba jakiś rybacki, prawda? Dobra. Udało się coś złapać. Tak jak mówiłem wcześniej, nie zabieram nic ze sobą. Jadę zrobić pranie, bo teraz będę śmierdział tymi rybami. A innym razem, jak będzie ładniejsza pogoda, to zabiorę was na jakieś dłuższe wędkowanie. Ja lubię ogólnie na słodkiej wodzie wędkować. Na jakichś jeziorach lub rzekach. To mi się podoba. Fiordy też fajnie, ale już chyba trochę taki przeżytek jak dla mnie. Więc moi drodzy, no jestem już w aucie. Uciekłem stamtąd, bo jest naprawdę niemiłosierny wiatr. Możecie zobaczyć też jeszcze stąd, jak tymi łódkami aż rusza. Ciężko się siedzi po prostu, jeśli jest taki wiatr i nie wiadomo, czy tak naprawdę coś się nagrało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Dziękuję za oglądanie wszystkich innych odcinków. Dziękuję za subskrypcję, łapki w górę i trzymajcie się do następnego jakiegoś wojażu. Pozdro.